I witam tam gorąco w kolejnym odcinku Feniks tłumaczy, druga część i ostatnia. Tutaj sobie poruszymy dalszą część Web 3.0 i tego, co możemy się dowiedzieć o również trendach VC, czy oni są tutaj na tym rynku właśnie w tym momencie, czy ich nie ma, czy czyhają na nowy trend. I tutaj sobie na to odpowiemy, plus, jak ja widzę, system skalowalności, jeżeli chodzi o może nie banki do końca, może po prostu system finansowy, tak? Jeżeli chodzi o Cbdc, widzimy, że to jest, przynajmniej moim zdaniem, możecie się zgodzić lub nie, przedstawiane tylko z jednej strony płotu. I tutaj byśmy musieli się cofnąć parę lat wcześniej do tego, co miał zastąpić blockchain, czyli stary system bankowy, tak? Pamiętamy 2018-19 rok, kiedy mówiliśmy o tym, że system SWIFT jest już przestarzały. Ma 20, 30, 40 lat i po prostu potrzebujemy go czymś zastąpić. Nagle dzisiaj wszystkim pamięć gdzieś tam poszła na bok. Już nie pamiętałem o tym, że blockchain miał zastąpić oczywiście tamten system. Ale do tego wrócimy w tym odcinku, a teraz tłumaczymy po prostu dalej. Super Chat says, why does Cyprian think Jack Dorsey is crapping on Web3, saying that VCs have taken over? Jack is claiming it's too centralized, just another maximum. Dlaczego Jack Dorsey, to jest pytanie z czata, myśli, że VC już przejęły Web 3.0 i to jest bardzo już scentralizowane jego zdaniem? Just another maximalist? Question mark. Czy to jest kolejny maksymalista? So Jack is not wrong. Jack w tym przypadku się nie myli. Right? Most of what you're going to be sold as Web3 will be Bo większość rzeczy, które będą sprzedawane jako Web 3.0, controlled by the VCs. będą kontrolowane przez VC. But there is a broader, like we said, so he's looking at because where is he coming from? Skąd on pochodzi tak naprawdę, Jack? He's coming from the slave side. On właśnie pochodzi z tej strony, gdzie mamy niewolników. Także niewolniczej strony, o tak bardziej. Right? He's that's why he left Twitter. Maybe he doesn't want Dlatego odszedł z Twittera. to be doing that no more. Może nie chce robić tego już więcej. Just got Okay? free. Yeah. So what he sees is he was a part of Web 2. Dlatego to, co on widzi, on był częścią Web 2.0, które już pewnie wiecie, jak wyglądało. Za chwilę będą kolejne daty, także poznacie kolejne rzeczy, które się dzieją. The promise of Web 2 Obietnicą Web 2.0 was that it was going to democratize była demokratyzacja everything and it was wszystkiego. going to make people more free. I mieliśmy poczuć się bardziej wolni. Ludzie mieli się poczuć wolni. They were going to be able to express themselves more. Mogliby przynajmniej bardziej w tym momencie uwidocznić się, czy nawet uzewnętrznić, tak bardziej, czyli mogli się wypowiadać wolnościowo. I think about that. Wasn't that what everybody said about social media? Oh, now Czy to samo było na temat social media, które weszły? anybody. Każdy przecież mógł to robić. And, WikiLeaks coming out and Wtedy wyszło Wikileaks all of this and it's like, yeah, now anybody can. And in some ways it has, right? i w pewnym stopniu to miał rację bytu. Because although the powers that be would like to push particular narratives, Ale wiemy, że czasami ta jedyna, właściwa narracja była popychana dalej. No i teraz pewnie macie ostatnie wydarzenia od Ilona Muska, który pokazał dokładnie, jak wyglądały wewnętrzne procedury Twittera, jeżeli chodzi o jednych z najgłówniejszych skandali w USA. Nie będę tego tłumaczył, jeżeli wejdziecie na Ilona Muska i to, co uwidocznił w ostatnich 2 mocnych postach, o czym się dyskutuje teraz w Stanach Zjednoczonych, to wiecie, jak wyglądała represja, czy walka z wolnością słowa, która jest zagwarantowana w Stanach Zjednoczonych przez konstytucję. I niektórzy będą mówić, ale to była prywatna firma. I tutaj radziłbym wejść na ostatnie słowa Ilona Muska, jeżeli chodzi o wolność słowa. Bolt TV zrobił właśnie taki odcinek. Te 2 ostatnie filmy, tam się wypowiada dokładnie, o co chodzi w wolności słowa i jak to jest zagrożone na tych wszystkich mediach społecznościowych. Dlatego ci najwięksi reklamodawcy, ci, którzy wyszli z Twittera, to pokazuje, kto tak naprawdę jest za wolnością słowa, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy. I jeżeli chodzi o samego Ilona Muska, dużo osób mówi, że może to jest czarna owca. Tego nie jestem w stanie przewidzieć,
ale ja poznaję człowieka i oceniam po czynach w czasie teraźniejszym. I daję zawsze drugą szansę, jeżeli ktoś ją chce wykorzystać. W świecie krypto tych ludzi, którzy nie wykorzystali drugą szansy, a potem szli na trzecią i czwartą jeszcze, żeby wykorzystać ludzi, było wiele. I tutaj po prostu daję szansę Elonowi. Czy może się okazać inną osobą niż jest? Oczywiście, może się okazać. Ale to, co uwidacznia teraz, to raczej nie jest po stronie tych, którzy jeszcze chwilę wcześniej represjonowali, a bardziej zatykali usta ludziom na Twitterze, czy to na innych mediach społecznościowych. There's pushback. There's the truth. I przecież było na temat tej prawdy bardzo dużo przeszkód. There's the truth. To jest prawda. And although there is censorship, it's whack-a-mole. I oczywiście mamy cenzurę, ale to jest tak naprawdę guacamole. It's whack-a-mole. The truth is going to get out there. Somebody's going to tweet it. Somebody's Prawda i tak wyjdzie na jaw. Ktoś zatweetuje. going to this, that, the other. You know what I mean? That's how I get my news from To jak ja właśnie pobieram swoje wiadomości z social media. social media. Right. That's how you get the truth. So it's like there's two sides. Także mamy dwie strony. What he's looking at is venture capital. Na co And on where's the- patrzy i czym jest przesiągnięty, to właśnie tym venture kapitalistami, tak? venture capital flowing, and I'll tell you what, the venture capital always flows to the slave side. I jeżeli chodzi o venture capitalist, oni zawsze podążają za tą stroną niewolniczą. Czyli są po stronie niewolniczej, jeżeli inwestują. Czyli jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że światem rządzą dobre strony i złe, to zawsze są po tej, w której są bardziej złe rzeczy, które się dzieją albo które są przez tych złych zostać wprowadzone. This is the proof. I to jest prawda. Because you couldn't get money into the hands of Bitcoin developers. Bo nie mógłbyś dostać pieniędzy na deweloperów Bitcoina All these people with Bitcoin, and they wouldn't give no Bitcoin. i oni by i tak nie dostali żadnego Bitcoina od tych ludzi, którzy weszli w hodl mode, czyli od społeczności. They wouldn't give up none of their bags, nothing they were hodling, over to the guys running the software. They couldn't Dla ludzi, którzy chcieli dać software. Czyli co on tutaj uwidacznia? Chciwość. Po prostu chciwość ludzi inwestujących, hodlujących w BTC. get these guys paid enough that they could just get a Przecież ci ludzie nie dostawali wystarczająco pieniędzy. normal ass salary until, Dopóki well, Bill Gates like, I got money. Bill Gates mówi, mam pieniądze. Jeffrey Epstein like, Jeffrey również. no problem. Federal Reserve is Federalna rezerwa. like, we got all the money. My mamy wszystkie pieniądze. We just need you to write some code My tylko potrzebujemy, żebyście napisali jeden kod for us. dla nas. We know you can write some code. We Wiemy, że umiecie pisać kod, just need you to write some code for us. tylko jeden dla nas. Yeah. Right? So this is the beginning. To jest ten początek. 2015 also 2015 również. Bitfinex opens Tether trading. Bitfinex otwiera tradowanie Tetherem. Tether starts to get traded on Bitfinex 2015. Okay. Crucially important if we're talking Bardzo about ważne, jeżeli chodzi o Tether. tokens, okay? 2015 also Blockstream, which is I też w 2015 powstaje Blockstream, founded in 2014, released który, rok wcześniej powstał, ale mówię o Blockstream w 2015. the first prototype of Liquid. So you have, Czyli wypuścił pierwszy prototyp Liquid. and they're venture backed. I oni wszyscy są tak naprawdę spieniężeni przez venture kapitalistów, czyli na to idą pieniądze venture kapitalistów. Właśnie na Blockstream, na powiedzmy tutaj wcześniej mieliśmy MIT i inne rzeczy. So you have venture capital. You have capital now Także mamy venture kapitalistów, flowing into, for the first time, którzy po raz pierwszy external capital zewnętrzny kapitał flowing into wchodzi do blockchain and cryptocurrency. blockchaina i kryptowalut. All right, this is 2015 is the explosion, okay? 2015 to jest ta eksplozja. 2015 also you have IPFS release, which is the Interplanetary File System, which Mamy też IPFS, który wchodzi w 2015, is crucial for Web3. który jest bardzo ważny dla Web 3.0. IPFS and Filecoin. People should know these.
I on akurat tutaj dalej mówi o Filecoinie i jako ta pierwsza ostoja, można powiedzieć, tego projektu, ale IPFS i Filecoin gdzieś tutaj razem mu grają, tak? Okay, IPFS and Filecoin. If you want to understand Web3, jeżeli chcesz zrozumić Web 3.0, these are two things that you should know. te rzeczy powinieneś wiedzieć. So then we have the what would you say? The new monetization and the birth of the influencer. Potem mamy nowy rodzaj monetyzacji, czyli narodziny influencerów, czyli tego naszego gatunku, który do was właśnie w tym momencie mówi, którzy się narodzili właśnie z tej technologii, która została gdzieś wprowadzona w 2015 roku. Okay. This is The birth of the grifter. Narodziny naciągaczy czy hochsztaplerów. Osoba zarabiająca, drugie słowo, pieniądze na nieuczciwych transakcjach. Grifter 3.0. Także Grifter 3.0. This is happening 2015 is the beginning of people thinking about this. If we go back I to jest początek, 2015, kiedy zaczęliśmy myśleć o tym. to before 2015, the idea of the influencer was not really a thing. Idea influencera nawet wtedy nie istniała. This person who was just, yeah, you had the Kardashians, they're the Oczywiście miałeś Kardashianów i tutaj pozdrawiamy z ostatnim faux pas, z Balenciadą, ale to sobie zostawimy. proto-influencers, but these people somebody who could come out of nowhere, I ludzi, którzy nadchodzą praktycznie znikąd right? And be like, and build a brand and the ability i to budują swoją markę, build a social media brand, też swoje social media, which you've been a master of, którym jesteś mistrzem swojego losu, powiedzmy. right? And to become an influencer, this is a 2015, Wtedy zostałeś po raz pierwszy influencerem. 2016 thing. 2015-16 rok. TikTok, 2016 TikTok powstaje w 2016. founded. OnlyFans 2016. 2016. OnlyFans is actually like we talk a lot of smack on OnlyFans, right? But it's really an important. I wiemy, że często się śmiejemy z OnlyFans i w żartobliwy sposób to przedstawiamy, ale to jest bardzo ważne do tej technologii, tej drogi, która ta technologia przechodzi na kolejne rzeczy. If you look at like monetization, if Jeżeli patrzymy na monetyzację you look at as a business model, jako model biznesowy, it's groundbreaking, jest to bardzo ważne, Yes. totally disruptive. bardzo rewolucyjny, przełomowy, Because before this, social media is all free, bo przecież przed tym social media były wolne. right? That I would go to Instagram or Wszedłbym na Instagram, YouTube and YouTube maybe I want to check out some hot chick or do i sprawdziłbym jakąś fajną kobietę czy whatever. cokolwiek. It's going to be free. She's got to find Wtedy było to za darmo. some other way to monetize stuff. She's going to Ona musiała w inny sposób, na przykład taka osoba, czy ten osobnik, zmonetyzować się, czyli sprzedać jakiś fajny projekt na boku, tak, pod stołem i wtedy go przekazać na wizji. Jeszcze nie było wtedy tych całych regulacji, gdzie musiałeś mały napis nadać, że to jest audycja sponsorowana przecież, tak? Ale w taki sposób się monetyzowało jeszcze wcześniej. Mieliśmy to faux pas z marką bardzo niby pożądaną w Polsce pewnej influencerki, a to się okazały po prostu zwykłe rzeczy sprowadzane z Chin. Także ta monetyzacja w jakiś sposób występowała wcześniej. sell protein shake. She's going to, do whatever. O, no właśnie, proteinowe szejki. Tummy tea, yeah. Flat tummy tea, all that stuff, right? In this case, it's like, no, pay directly. I tutaj mogliście praktycznie bezpośrednio płacić takiej osobie, Okay? a nie poprzez reklamodawców, którzy pojawiali się u tej osoby, tak? This direct payment model is absolutely crucial for I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. understanding why Web3 Dlaczego Web 3.0? and also for understanding why is cryptocurrency Dlaczego kryptowaluty są ważne? important. Okay. Okay? Because, Dlatego, and this is also true with like, well, it's basically the porn sites. They're i to też działa na wszystkich tych pornograficznych stronach. always revolutionary in terms of the payment models. They Te zawsze były rewolucyjne, jeżeli chodzi o modele płatności. No przecież mieliśmy w krypto do niedawna, tak? were the first e-commerce platforms. E-commerce They dalej. were the first live streaming platforms. Right. Live streaming, czyli audycje na żywo. First streaming media platforms that were profitable. Pierwsze platformy, które właśnie w taki sposób się pojawiały, które zaczęły być, które zarabiały na siebie, o tak. Right? Well, just because there's constant demand.
Dlatego, że był popyt na to cały czas. And it pays to disrupt, right? I płaciło po to, żeby właśnie być też takim destruktywnym, rewolucyjnym, ale też destruktywnym. So OnlyFans, you pay, the person gets a share. Także OnlyFans płacimy osobie jej część. All right? But 80%. 80%. Cryptocurrency would allow 100%. Ale jeżeli chodzi o krypto, wtedy można pozwolić sobie na 100%. Right. Wiemy, co się dzieje dzisiaj z Apple, tak? Z ostatnich wiadomości. Zobaczcie, jeżeli ja bym przetłumaczył tą wiadomość 7 miesięcy temu, jakbym wpadł na nią, a na pewno bym ją przetłumaczył dużo wcześniej, to byśmy nie mieli tych wszystkich informacji, które wychodzą ostatnio. Dlatego ja mówię, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Dlaczego to jest tłumaczone teraz? I tutaj wróćmy może do tej audycji. You could disrupt, right? So this is important. To jest ważne. So these are all 2016. To są lata 2016. Facebook Live public release. Potem mamy Facebook Live. People can go live on Facebook for the first time. Mogą po raz pierwszy wejść na Facebook. No mamy Facebook Live, gdzie się sprzedaje te wszystkie ciuchy w Polsce, tak? Nie wiem, kaktusy, rzeczy różne. Pojawiły się influencerzy w tych sprawach. Można ciuchy szybko kupić. Kobiety to atakowały jeszcze parę dobrych lat temu, pamiętam. Jakaś influencerka czy influencer wyszedł i sprzedawał na wizji rzeczy na Facebook Live. Wow. And think about how much of a change this is. Taki lumpeks na resorach, ale nowe rzeczy. Because think about like all the murders and suicides that have happened on Facebook Live. I pomyśl również o tej destrukcyjnej sferze, czyli wszystkie te morderstwa, które się działy na przykład na Facebook Live i to, co można było nagrać i od razu wyświetlić. That's like... See, this is beyond user-generated content of... I to jest nawet powyżej tego, że ludzie zarabiali na siebie, na tych właśnie wszystkich audycjach. Web 2. Na Web 2.0. Where it had democratized. Now anybody can be a reporter. Gdzie teraz każdy może być reporterem, tak? Pamiętamy, TVN chyba wprowadził w Polsce, że ty możesz być reporterem również, tak? Wysyłać do nich od razu filmy. Każdy mógł być reporterem również na tych mediach. Anybody could be a filmmaker. Now anybody could be anything. No. Now the content is you. Teraz tym contentem jesteś ty. And especially your failings. I też najlepiej się sprzedają twoje porażki. The worst things. Najgorsze rzeczy. The fallen parts of humanity. Ta rzecz, która gubi człowieka. And that's what TikTok really is. I to, co tak naprawdę TikTok dzisiaj przedstawia. Right? Because that content... Bo ten content, który tam jest... On YouTube, somebody tries to make that content, it's not going to fly. Right. Jeżeli ktoś by chciał to zrobić na YouTube, to raczej to nie pójdzie. On TikTok it works because you're actually there to see the slow motion train wreck. A na TikToku to działa, dlatego że w powolny sposób widzimy upadek danego człowieka. Yes. Like if you're on TikTok, you're there to see what is the dregs of humanity up to. Widzimy tam tak naprawdę, czym jest ludzkość, jak może się, powiedzmy, stoczyć w niektórych aspektach. Okej, tutaj muszę poprawić, bo niektórzy wchodzą na TikTok dla fanu, tak? Czy to jest upadek danej osoby, jeżeli to robi w taki sposób bardziej, żeby zabić nudę, ale nie jest to upadek ludzkości. Są takie przypadki również, ale on dobrze to czai, jeżeli chodzi o to, co się sprzedaje na TikToku bardziej. We also have to give TikTok credit for the purchase of Musical.ly. Musimy też dać kredyt TikTokowi za to, że kupowali muzykę, czy często jest tam muzyka. Basically purchased, several million users. No, TikTok is a completely disruptive and brilliant business. TikTok, moim zdaniem oczywiście, że jest bardzo rewolucyjny i również świetny biznes. Yeah. Completely disruptive, completely brilliant. It's been from a business standpoint, you got to be like it's very important. Yes. Ze strony biznesowej to jest bardzo ważne. Okay. You have to. 2016 also the first Oculus Rift. 2016 pierwszy wychodzi również Oculus Rift. Comes out. Czyli te okulary, tak? Wiemy. VR headset. Okay, from Oculus. Okay, which is the Facebook company. Right. Czyli to też jest firma Facebooka. So this is all 2016. To jest 2016. Boom. 2017 YouTube live streaming from the app. 2017 YouTube i możliwość live streamingu, czyli audycji na żywo z poziomu aplikacji. That's crucial as well. To jest bardzo ważne. That's to match Facebook because it's not enough. Bo nie jest to wystarczające.
to just be able to live stream. Żebyś mógł tylko dodawać audycje na żywo. To, co masz w ręce dzisiaj, live streaming on the go, czyli telefon, który może zrobić live streaming na żywo. Remember, that was the key that made social media, that changed MySpace. I to był ten klucz, który zmienił MySpace. The difference with Facebook was, I'm on my phone on Facebook. I różnica z Facebookiem była taka, że teraz jestem na moim telefonie na Facebooku. I remember Periscope was doing this, and there was a predecessor to Periscope. Pamiętam, kiedy Periscope chyba robił to samo i był jakiś jeden wcześniej. Periscope. Vine. No, for live streaming. Nie, jeżeli chodzi o live streaming. Oh, for live. I don't know. Periscope was early. Yeah, Periscope był wcześniejszy. It was a predecessor to Periscope. But continue, my bad. Go ahead. I think Ale kontynuuj. Mój błąd. I think Periscope is probably 20. I don't have it here, but I think it's probably 2015 or 16. Periscope raczej był w 2015-16. I want to say earlier, man, but at least 2015. At least 2015 for sure. At least, yes. At least 2015. So then 2017 to 2000 you get the ICO boom. 2017 do 2020 mamy ten boom ICO na kryptowalutach. Okay. So this is tokens. This is why tokens is very important. To są tokeny, które są bardzo ważne. Okay. So most of it is an investor trap. Większość z nich to jest oczywiście pułapka na inwestorów. The ICOs, people know that's mostly an investor trap. So again, the 7 to 0. I znowuż mamy tą liczbę z 7 do 10. Also, tak samo jak w bańce dotcomów. 7 do 10. Mieliśmy największy wysyp tych wszystkich projektów i również pułapkę na inwestorów. It carries into DeFi. Okay. Which again, I dalej przechodzimy oczywiście to w DeFi. Same sort of thing. 2016 though, to go back 1 year. Jeżeli byśmy jeszcze wrócili na chwilę do 2016. 2016, important to Web3, important to this idea of... Który jest ważny dla Web3. The Internet of Value, which is... I Internet of Things, czyli no, to, co mieliśmy, ten kolejny trend, który się wydarzył wcześniej. Another buzz term. MetaMask is launched. MetaMask przecież się utworzył. So people who do DeFi, ludzie, którzy robili DeFi, and doing these decentralized exchanges, zdecentralizowane giełdy, and all of that, most of them you're going to have to use MetaMask. Większość z nich musiała używać MetaMask. For this, it's a wallet. Jest to portfel. That is a browser extension primarily. Now they have it as an app, but it's który możemy mieć w przeglądarce. Teraz mamy nawet aplikację. At least as a browser extension. Ale mieliśmy po prostu wtyczkę zewnętrzną do przeglądarki. What is a browser extension? Why is that important? Dlaczego to jest ważne? Czym jest ta właśnie wtyczka do przeglądarki? Browser extension is basically a website. Tak naprawdę to jest strona internetowa. It uses all the same web technologies. It's built with używa te same komponenty, co technologia właśnie stron internetowych. JavaScript, it's Java. Built with all the things that you build a web page. Także wszystkie rzeczy, które budujesz na stronach internetowych. Runs in your browser. I można je używać w swojej przeglądarce. You can do all of those things in a web page, but this sort of sits, it's kind of an embedded web page that czyli taka dołączona, albo załączona, albo nawet wbudowana strona, sits over other web pages, która siedzi na innej stronie, and can communicate with the które mogą się komunikować razem. Web pages that you have. This is absolutely crucial for Web3. I to jest bardzo mocne dla Web3. Absolutely bardzo ważne. Crucial. Because it changes what the browser is. Bo zmienia też funkcjonalność przeglądarki internetowej. Right? And what we're moving to is we're going to move away from apps. I potem już można odejść na przykład od aplikacji mobile apps. Mobilnych. We're going to move straight to the browser. Idziemy wprost na przeglądarkę internetową, tak? Right? We're already seeing this with some live streaming platforms. Widzieliśmy to również ze stronami internetowymi, które oferowały live streaming. Like there's a lot of these live streaming apps that are just like in the browser. I też one są już wbudowane w przeglądarkę. You don't download Zoom or nie trzeba ściągać Zooma. Anything like that, like it's just in the browser. Jest w przeglądarce. You can do everything in the browser. You can scan a QR code. You can można skanować QR code. Have location. You can do dodawać lokalizację. All the things that were only available to mobile apps is now catching up with the browser. Czyli te wszystkie aplikacje, które były z drugiej strony używane na mobilnych aplikacjach, teraz można je znaleźć w przeglądarkach internetowych. Part of Web3 is a single interface. I częścią Web 3.0 jest pojedynczy interfejs. So it's just that you're just looking at a browser. You're not shifting between apps. You're not. I wtedy nie patrzysz również pomiędzy aplikacjami w
Wszystko jest w jednym miejscu. Doing any of that. It's one interface. Jeden interfejs. Now, whether that's around your face or Czy to jest wokół twojej głowy, whether that's just on your phone, czy na telefonie. that's what we're going to move towards. Za chwilę będziemy do tego So przechodzić. basically, apps will be replaced with shortcuts to destinations. Basically. Czyli aplikacje będą zastąpione shortcutami, czy takimi skrótami do miejsca przeznaczenia. Okay. Yeah. So, because you can run the app as fundamentally a website. Dlaczego? Bo możemy też używać tej aplikacji fundamentalnie jak strona internetowa. On demand. Yeah. Right? Na życzenie. So you don't need to hold it. Nie musimy jej przytrzymywać. You can download it, Możemy ją ściągnąć. which goes along with the 5G. I to też dodaje nam ta nowa technologia 5G. Because you have enough speed that Bo mamy wystarczająco szybkości. it's like, who cares if it's 30 megs? If the Kogo to interesuje, jeżeli to jest 30 megabajtów? app is 30 megs, Jeżeli aplikacja tyle zajmuje. that's 1 second To over jest 1 sekunda 5G. na 5G. So why would I download it onto my phone? Dlaczego miałbym ją ściągać na swój telefon? I'll just get it on demand when I go to the site. Wejdę sobie na stronę internetową i ją wezmę. Right? So I'll travel. So shortcuts, exactly, like bookmarks. Okay? Także takie skróty. And so just like podcasts, Tak samo jak podcast. the original term for podcast comes from iPod. I nie wiem, czy wiesz, ale oryginalna nazwa pochodzi z iPod. And the reason for podcast, I powodem tego, dlaczego wyszedł podcast, I was part of a podcast też byłem częścią tego. ad insertion business. That's what I have one patent that I'm listed as an inventor on, I mam też jeden patent, który jestem również twórcą tego. and that's what it's for, inserting ads, dynamic ads into podcasts. Także sprzedawanie dynamicznych reklam w podcaście. What were podcasts about? Na czym polegały podcasty? There wasn't enough broadband for you Nie było wystarczająco łącza internetowego, to stream. żeby po prostu dodawać te wszystkie wizje, które mamy dzisiaj. Most people didn't have mobile connections. Też nie mieli dostępu oczywiście do internetu, tak? So if you wanted mobile, if you wanted to listen to something on the go, Także jeżeli chciałeś czegoś słuchać gdzieś poza domem, you attached it to your iTunes, dodawałeś do iTunes, your iPod, do twojego iPoda you attached it to your iTunes, and then it downloaded, time shifted, i potem ściągałeś go na telefon, czyli coś jak YouTube Premium dzisiaj, wiecie, nie? Nie wiem, czy wiecie, jak działa YouTube Premium. Od paru lat mam, więc to jest bardzo dobra rzecz, jeżeli ktoś używa. Na przykład można sobie ściągnąć na YouTubie różny content, który możecie przesuwać w samolocie, tak? Po prostu ściągacie, bo tam nie ma łącza internetowego. No, można dokupić, tak? Ale można sobie słuchać offline. I to, na czym polegały podcasty wcześniej, on tutaj przypomina. and then you could listen to it on the go. Right. That's what a podcast is. To jest, na czym polegał podcast. Now we think a podcast could be live or whatever. Teraz oczywiście oczekujemy, że podcasty są live. Macie audycję Feniksa i trochę dużo osób widziałem tam ogląda na Spotify również. Także dziękuję, że na Spotify niektórzy bez wizji nadal oglądają, ale oglądacie tylko dlatego, że macie zawsze łącze internetowe. Chyba że na Spotify można dodać również tą audycję. Dajcie znać, czy to jeszcze działa tak po staremu. That's not what the word comes from, right? It's a time-shifted idea. That is a technology that is a bridge technology. I to jest ta technologia, która jest to połączeniem tego. Because we just don't have the infrastructure. Dlatego, że nie mieliśmy infrastruktury wtedy. Okay? Right. Just so this is really the same thing. To jest ta sama rzecz. Is that those mobile apps are bridge technologies because Te mobilne aplikacje są takim pomostem. we didn't have the infrastructure Dlatego, że nie mieliśmy tej infrastruktury wcześniej. to deliver these apps on demand. Żeby je po prostu mieć na życzenie. That makes sense. That makes So you- sense. Przypomniał mi się Bolek i Lolek? Nie. Była taka bajka kiedyś, co się zaświeciło światełko nad kimś i nagle mam tą ideę. So an app is basically the podcast version of software. Time shifted. Czyli aplikacje są takim softwarem, które są przesunięte w czasie. Whereas Google Docs Tak jak or Google Docs apps, you czy Google Apps don't download the word processing software. It's served to you on demand. In i też na życzenie możesz używać go what? In your browser. w twojej przeglądarce. Right. And I love it. So for instance, right now I've got a fork of a very cool wallet for eCash called Cash Tab. I mam też tutaj jakiś fork, czy bardziej aplikację Cash App, którą używam. That this is what I've been working on a daily basis. I to nad tym pracuję codziennie. It runs right in the browser. I też jest używana
prosto w przeglądarce. And it does everything that a cryptocurrency. It scans QR codes. I też skanuje QR-kody i inne rzeczy. Does all of that, and you just go. People could go right now. Wallet.badger.cash. Wallet.badger.cash na przykład. And you're going to have, boom, that wallet is going to pop up, and it's a cryptocurrency wallet. Czyli to jest po prostu portfel kryptowalutowy. Just in the style of MetaMask. W takim stylu jak MetaMask. Okay? And what currencies does it hold? That's eCash, only eCash. Tylko eCash tam można. Which is a fork of Bitcoin Cash. Czyli to jest fork Bitcoin Cash, który się pojawił jako 4. chyba, tak? Po BSV. Mamy eCash jeszcze. So it's XEC. XEC. So this was, yeah, it's very cool. It does token. Czyli widzimy, po której stronie on tutaj jest też również, tak? Czyli eCash tam współpracuje, jeżeli chodzi o to, co się dzisiaj dzieje. It does the whole nine. So I'm working on that, and I'm working on Bitcoin Cash. Those two. O, jeszcze Bitcoin Cash też współpracuje z tym. They have some very, very cool things that you could do with tokens. Mają różne rzeczy, które można fajnie, ciekawie wykorzystać z tokenami. Right? So, needless to say, there's your wallet. If you have that on your mobile, it looks just like an app. You can scan a QR code. I też można w taki sposób jak na portfelu gdzieś mobilnym wykorzystywać QR-kody i inne rzeczy. Right in the browser. Ale te są wprost w przeglądarce. Why do you need to download an app? Dlaczego musimy ściągać aplikację? And isn't that the hardest part about getting somebody onboarded to cryptocurrency? I czy to jest właśnie jedna z najbardziej dokuczliwych rzeczy, żeby kogoś naprawdę wprowadzić w świat kryptowalut? Yes, you got to download an app. Musimy ściągnąć przecież aplikację. So imagine that you didn't do that. I wyobraź sobie, że tego nie zrobiłeś. Even so, what I've really got that's very cool with this is scan a QR code and it just fires up. Można zeskanować tylko QR code i już się wszystko otwiera. Right? Because on both iPhone and Android, you just use your camera to scan a QR code. If it's Bo iPhone i Android, to musimy używać rzeczywiście ich aplikacji. use a URL, it just goes right to it. Oh, on demand. Right. I też jest na życzenie, bo wtedy przechodzi do funkcji przeglądarki. And you leave that site, whatever, but in your browser history. Ale w twojej historii przeszukiwań. And you can lock it if you want. You can lock it so it requires your same phone PIN code and all. I można to zablokować, gdzie to musicie wykorzystać ten sam kod, powiedzmy. Cool things. PIN. Right? But it remembers it. So if you go back to the site, just like a cookie. I dlatego to pamięta. Wtedy jak wchodzimy na stronę, to tak jak mamy te ciasteczka, cookie. Your browser will retain it. Twoja strona zachowa to. So you never have to download. So this Czyli już nie musisz ściągać jeszcze raz tego. is an example. To jest tak jak chyba działa Money Button na BSV akurat, bo za każdym razem, kiedy się loguję ze wszystkich swoich komputerów, jeżeli mogę, no to po prostu pamięta przeglądarka. Nawet hasła nie muszę wpisywać przez kolejne 10, 15 miesięcy, tak? Oczywiście portfeli nie mam w domu, także w shopie gdzieś tam, jeżeli chodzi o różne projekty, także na pewno nie w domu. Tak jakby ktoś kiedyś przechodził, to na tym komputerze to jest czysty software. Nawet tutaj różnych informacji nie mam zawartych, także sorry. Of what Web3 is, right? So when I said, you know, about the infrastructure and the content, what's happening now, what we have. Także infrastruktura i content. I teraz? Uniswap launches. 2018 Uniswap się pojawia. That's used with MetaMask. Który jest używany z MetaMask. 2020. The Filecoin mainnet launches. Filecoin się zaczyna. Filecoin raised $200 million. Gdzie zebrali $200 milionów. Zobaczcie, jakie są ceny i sumy do tego, co jest dzisiaj. In 30 minutes. W 30 minut. 2017 roku. Jedno z większych ICOs was legit ones. Pamiętasz ICO? It actually wasn't legit, but it turned out to a legit company. Było legitne. Telegram, a potem się stało nielegitne, bo wiemy, jak to regulacje wykorzystały. A lot of people don't know. Bardzo dużo osób nie wie. People use Telegram, but they don't know that most of Telegram's capital was raised in an ICO. Że większość tego, co się zbudowało, bardziej zebrało w Telegramie, było za pomocą ICO. An initial coin offering of a busted token that never worked. And I tak naprawdę token, który nigdy nie działał. They ended up being sued. I potem mieliśmy tą sprawę sądową. They ended up having to pay investors back years Musieli oddać pieniądze lata później. later, but they had already become profitable. Ale i tak w międzyczasie, dlatego że zebrali, to też już zaczęli zarabiać na siebie. Being like a short-term loan. Czyli to było w takim stopniu małej, krótkiej pożyczki, którą zaciągnęli i oddali ją, bo
potem musieli mniej oddać, pewnie tak. Basically. Yeah. They paid it off. They Opłacili z powrotem tych inwestorów. paid off the judgment against them as a short-term loan, basically. Hey, thanks for the money. That's a grift. That's a great To też jest gryft. grift, right? Poznaliście to słowo dzisiaj. 2021, by 2021, Yeah. this year, Uniswap is generating $2 to $3 million per day 2021. Uniswap ma dziennie 2 do 3 milionów per day in fees. w transakcjach, The thing about Uniswap is people are, czyli opłat za transakcje. 2 do 3 milionów. DeFi. people are Pamiętajmy, że 2021 to był okres, kiedy tutaj wszystko rosło, tak? Ciekawe, jak wygląda dzisiaj ta sytuacja na Uniswap. I ta audycja została nagrana w grudniu 2021, także to też jest ważne do kontekstu tych wszystkich wypowiedzi. DeFi. People provide liquidity, a liquidity pool. Też również DeFi, It's basically lending, czyli tak naprawdę pożyczki. okay? Lending. Think about it that way. But it's decentralized Ale jest to w sposób zdecentralizowany, lending where you lend a little bit gdzie my pożyczamy troszeczkę and you get back in interest. i dodajemy, oczywiście my pożyczamy komuś i dostajemy staking, albo to się bardziej nazywa interest, czyli jakąś stopę zwrotu, Basically, relative to the amount that you've lended. do sumy i pewnie czasu, w jaki to przechowywałeś. Right. Which this is a decentral bank, To jest zdecentralizowany bank. basically. A decentralized bank. Yeah. Very cool. Bardzo cool. But this is crucially part of it, okay? Ale to jest częścią tego wszystkiego. And Facebook changes their name to Meta. So I Facebook zmienia swoją nazwę na Meta. here's where Hold we're on, going. real quick. Yes. And then in 2021, Let's Ale szybko, 2021. Go.finance launched. O, czyli on tutaj jakąś swoją stronę promuje. Dobra, nie będziemy jej wymieniać. Go, do it. Do it. Do it. Let's Go.finance launched, and you can get about, I think it's 170% APY stake. No, 170%. UHTP. Jezusa. Mogliście dostać również. Czy Jesus. Mogliście dostać również na jego platformie. Ciekawe, jak ona dzisiaj wygląda. Nie sprawdzałem. On Ego token. There you Continue. go. Ego token, This is a big and important thing, right? To jest bardzo ważna rzecz. DeFi is important. People are in and they're putting in capital, and it's DeFi jest ważny, bo ludzie wkładają swój kapitał. capital coming from everywhere. Kapitał ten nadchodzi zewsząd. This is important, right? Capital's coming from everywhere. This is the idea that the capital's going in. Now, To jest ta idea. eventually it ends up getting centralized in single hands. I mean, I potem to i tak wchodzi w centralizację. Wiem, jak się skończyły Celsjusze, inne rzeczy, które tutaj wybuchły ostatnio. FTX-y, Luny i te różne inne Pokemony. Jeszcze tam parę ich zostało, ale nie będziemy o nich dzisiaj the mówić. early banks, there were banks everywhere. Early car companies, there were hundreds of car companies. Czyli tak samo jak te wczesne banki, zanim to było uregulowane, czy wczesne firmy, powiedzmy tutaj, które pojawiały się, Eventually, gdzie ich było mnóstwo. there's winners and losers, right? I na końcu są wygrani i przegrani. People who have made good decisions and bad decisions. Ludzie, którzy robią dobre decyzje i złe. And somebody wins and somebody loses, and it ends up being centralized. We've seen I na końcu i tak mieliśmy centralizację tego this whole wszystkiego. story. No nie wszystkiego, ale większości. Yeah. So the question is, what's next and what is Web3? No i pytanie, co następne? I tutaj przechodzimy do mięsa, jak to często Maciek z 321 powtarza. Co następne? Okay, this gets us to like, what does Web3 look like at the end? Now, Jak wygląda Web 3.0 na sam koniec? this is the prediction part for me. I to jest ta predykcja, którą chcę przedstawić. This is what I see from what I've been working on. To, nad czym pracuję. Again, why am I qualified to talk about this? Dlaczego mogę o tym mówić? Czy jestem wystarczająco wykwalifikowany? I've built businesses in every single one of these. Jeżeli chodzi o biznesy, które budowałem, w każdych z tych trendów, czy powiedzmy narracji, które się pojawiały, tak? Które były do tej pory. I built profitable businesses in Te, które były albo zarabiały na siebie, every single one of these. profitowe. Currently working on this, okay? So, Web3 is this. Web 3.0 to jest to. Right now, Właśnie w tym czasie the major expenditure at scale najgłówniejszą rzeczą w skali for companies that are internet companies is dla internetowych firm infrastructure. jest to infrastruktura. Right. Facebook pays next to nothing in content. Facebook tak naprawdę nie płaci nic za content. Remember, the reverse of the company I worked for, LP33.TV, whose majority of their budget was our content department. They Gdzie ja, kiedy pracowałem dla swojej firmy, pamiętaj,
mówiliśmy o tym, większość firmy przeznaczała pieniądze na content. Dla ludzi, którzy tworzyli content, powiedzmy, tak? Spent very little on tech and infrastructure. Bardzo mało na infrastrukturę i technologię. Okay? Very little. And that was one of the reasons I left to do I to był jeden z powodów, dlaczego opuściłem tą my firmę, own thing. Okay? żeby robić swoje rzeczy. So, I would have just took the equipment and sent it out to content creators. Ja bym wziął tylko equipment, te rzeczy, które były używane, czyli cały sprzęt i dał po prostu użytkownikom, którzy używali. who were the content creators? Kim byli właśnie ci użytkownicy, którzy tworzyli te You treści. got to remember, there's no even buddy producing things on YouTube. Pamiętaj, nie ma tak naprawdę nikogo, który produkuje rzeczy na YouTube. People who are creating content were filmmakers. Wcześniej byli to producenci filmowi. That's who I would have sent it to. That you would have been smarter than them. To, z czym się utożsamiam. Believe me, you would have been much smarter than them. They made some very dumb moves. I would have took photographers and turned them into videographers. Wziąłbym fotografów i zamienił właśnie w ludzi, którzy produkują wideo, filmy. So here's the thing. How much are we talking about in terms of infrastructure? Ile wynosi dzisiaj infrastruktura tych wszystkich firm? Okay. Last year, W zeszłym roku Facebook's capital expenditure for infrastructure Facebook przeznaczył na infrastrukturę was $19 billion. 19 miliardów dolarów. That's the construction and operation of data centers primarily. To tylko co chodzi o serwery, konstrukcje, pewnie deweloperów i innych rzeczy. This is infrastructure. Bardziej tych, którzy się zajmują infrastrukturą. Tego, na czym to wszystko jest utrzymywane. Czyli cały silnik tego, gdzie wchodzą ci influencerzy i dodają swój content. This is not their salaries. To nie są jeszcze wypłaty. This is their data centers, okay? Budget. Not marketing. Tylko 19 centra danych. billion. They're planning to spend between 24 and 30 billion this I będą planować w tym momencie 24 do 25 miliardów w tym roku. year. Okay. Real Dollar. quick, So- crypto Nie złotych. went down. Appreciate you. So everyone check out Cyprian's course, the Bitcoin Mystery School. Best yeah. insight into how to apply BTC to your life. Do y'all know some good Web3 projects? All right, we're going to continue. Go ahead. Okej, to było takie pytanie na boku, gdzieś tam o Mystery Project i jakie by tutaj polecał. So let's talk about the infrastructure. How do you disrupt? Jak zrobić Web 3.0 rewolucyjnym produktem, czy przełomowym? Now, so the Okay. disruption where the VCs are after is I czy VC właśnie w tym momencie by się tym zainteresowali? how do we do to infrastructure what Web 2 did to content? Jak na przykład Web 2.0 zrobiła z infrastrukturą dla kontentu, czyli była infrastruktura, content już dodawali użytkownicy, tak? Stworzyli infrastrukturę i czego szukamy w Web 3.0? Right? The New York Times has to pay for their content. New York Times musiał przecież płacić za swój content. The radio stations that were streaming have to pay for their content. Radio Station, pamiętacie, polskie radio, stacje internetowe nawet, które się pojawiały, wszyscy gdzieś tam wyjeżdżali sami tworzyli ten content. Byli ludzie, którzy za darmo przeznaczali czas, ale to też tworzyli swój content. Huffington Post has to pay for their content. Huffington Post i inni również. Facebook doesn't pay for its content. Facebook nie płaci za content. Twitter doesn't pay for its content. Twitter również, ale tu jest pewne ale. Wiemy, że z Elonem Muskiem może to się zmienić. Twitter 2.0, gdzie chodzi o to, że ludzie będą mogli dalej zarabiać, ale w bardziej inteligentny sposób. Czyli za pomocą skali i nowych funkcjonalności, które mają być dodane na Twitterze. Czyli gdzieś już planują na ten Twitter Blue dodać 2-godzinne filmy, gdzie będą mogli konkurować z YouTube'em. I do tego bardzo możliwe, że będzie mu potrzebny portfel kryptowalutowy, chyba że użyje jakiejś technologii blockchain, która jest skalowalna. Bo tutaj mówimy o milionach transakcji, tak? That's an efficiency. Czyli efektywność. At scale, with the W skali same number of eyes, Twitter sells ads, New York Twitter sprzedaje swoje reklamy. Times sells ads. Inne również produkty, czy bardziej podmioty sprzedają swoje reklamy. Right? YouTube sells ads. YouTube to również. So does the radio station Tak samo radiostacje, that's been streaming from Web 1. które nadal używają Web 1.0. How do we create the efficiency? Jak stworzymy efektywność, czyli skalę, szybkość. And how you create the efficiency is this. Everybody is walking around with a server. Każdy przecież chodzi z serwerem w swojej ręce.
and an internet connection. I internetowym połączeniem. Every one of your users. Każdy z twoich użytkowników. And those servers, this is a server. I to jest serwer. If you want it to be. Jeżeli chciałbyś, żeby tylko taki był. This is a server. It's Android, runs Linux. Przecież mamy Androida, czyli system na Linuxie. Okay? This is a server if you want it to be. And if you have your app running so that it can be a server. Jeżeli masz swoją aplikację, która może być A serwerem. node in a peer-to-peer network. I nodą na peer-to-peer sieci. And this is why I say IPFS, the Interplanetary File I System, tutaj mówimy również o IPFS, czyli tym systemie. and Filecoin are important to understand. I Filecoin, który akurat on tutaj przedstawia. But Bitcoin launched this. Ale Bitcoin rozpoczął to wszystko. Bitcoin set it off to where, well, what do you have? You have this entire network that's running. There's no need to buy. The miners have to have data centers. Gdzie my nie musimy mieć nic. Oczywiście górnicy muszą mieć swoje centra danych. But from a standpoint of the nodes, no. Ale ze strony nodów, I just run my own node. ja mogę mieć swoją nodę. Powiedzmy na Raspberry Pi oczywiście. And I contribute to the network. I ja wtedy też kontrybuję, czyli dodaję coś do sieci. Czyli mogę sprawdzać ewentualnie coś. Wiemy, że na BTC, jeżeli byśmy przeczytali white paper, to tak naprawdę nodami są tylko pełne nody. Te, które mają infrastrukturę. Także tutaj nie zgodzę się z tym, o czym mówi akurat w tym aspekcie. By running my own node on my own home connection, which I'm not using up all the bandwidth on my home connection. Przecież nie używam całej swojej sieci, jeżeli używam takiej nody And I'm not w domu, na przykład jeżeli używam internetu. using up all the resources on all of the machines that I have. Most of them either sit idle or off. Mogę używać na różnych maszynach, które są, powiedzmy, albo wyłączone, albo gdzieś w stanie uśpienia. Okay? So what could you do if you had a, this is Web3. I co byś mógł zrobić, jeżeli chodzi o Web 3.0? You had a Facebook Mamy Facebook or a Twitter, albo Twitter, even better an Instagram. nawet lepszy niż Instagram. Why on earth Dlaczego na tej ziemi? does my wife, I'd stay away from Instagram. I got like 10,000 followers, but I Troszeczkę nie lubię Instagrama. have not posted in years, okay? Może mam tu 10 000 followersów, ale i tak przez lata nic nie dodawałem tam. Why does my wife Co jeśli moja żona have all of the photos that she has on Instagram ma wszystkie te zdjęcia, które ma na Instagramie, also on her phone? na telefonie? Right. Why is she not serving and Dlaczego ona nie dodaje swojej mocy serwera, her phone is always on and always który ten telefon i tak jest cały czas dostępny connected to the internet? i może być połączony z internetem? And if she had 5G, she'd be getting gigabit speeds, I kiedy ma 5G, ma gigabit szybkości, better than a server in a data center. lepszy niż serwer zwykły. Why when you go to Instagram are the files not being served off my wife's phone? Dlaczego te rzeczy z Instagrama nie są tutaj dodawane z telefonu bezpośrednio? That's what makes sense. To, co dodaje sensu temu. And you do all of that, you have an Instagram with not billions of dollars worth of I wtedy mamy Instagram, który nie ma miliardów dolarów wydatków na infrastrukturę. server costs. You have an Instagram with zero server costs. Zerowym kosztem. Because it's been Oczywiście to by musiało jakoś działać w sposób taki, że no jeżeli wyłączam czasami telefon, to w jakiś sposób to musi działać, tak? Także to nie jest takie wszystkie czyste, co on tutaj przedstawia, ale widzimy, co jest tutaj najważniejsze, co on podaje. Skala i jak to Web 1 zmieniło się na Web 2 i teraz mamy Web 3.0, jeden z głównych trendów. offloaded to the people. Now, To the users. Jak to przenieść na użytkowników? to the users. But you've got a secondary part, Ale mamy też drugą część. okay? Because initially to bootstrap that, and Jeżeli byśmy mieli to rozpocząć, eventually it's not going to be enough. nie będzie to wystarczające. You're still going to need to have super users, Musielibyśmy i tak mieć jakichś super użytkowników. Right. okay? Infrastructure providers, Infrastruktura, czyli bardziej tutaj z tymi użytkownikami, którzy podają te treści. who are providing infrastructure, okay? At gradients, larger levels, smaller levels. Czyli różne tutaj poziomy tego wszystkiego, tak? Czyli wyższe szczeble, niższe szczeble tej influencji And you have to be able to pay them i musisz też im płacić za to in a trackable way.
w sposób, który jest publiczny, a bardziej, że można to śledzić. This is where the tokens come in. I tu właśnie mamy połączenie z tymi wszystkimi tokenami z krypto. This is where cryptocurrency comes in. Dlaczego mamy kryptowaluty? You're going to have to be able to do micropayments. Musiałbyś robić, uwaga, mikropłatności. Hello, Satoshi. On the spot, programmatically. W tym momencie, bezproblemowo. On a public ledger. Na publicznym ledgerze. Cześć, Satoshi. That they can check in on. Gdzie mogą to sprawdzić. That can be traded out for any currency because it's got to be Gdzie global. mogą to sprawdzić i można to tradować na różne kryptowaluty czy waluty. And in order to be able to do this disruptively, bo przecież pamiętajmy, że to będzie globalne. It can't go through the banking system because I jeżeli ma to być destruktywne, rewolucyjne, nie może to przejść przez system bankowy. the regulations for something to do this Bo może mieć tam różne regulacje. through a banking system, the regulations for this, both for the providers Wtedy regulacje dla prowajderów and for the companies that are i dla firm starting up, prohibitive. mogą być zakazane. Oczywiście bardzo dużo firm teraz stara się o licencje w różnych krajach jednocześnie. Mamy firmy z krypto, które się starają w Europie, powiedzmy w jednym kraju, wtedy mają zasięg na całą Europę, tak? Tak samo może to działać również tutaj, jeżeli by było to miało być prawne. Right. Prohibitive. In order to even begin your On za to uważa, że to jest niemożliwe. prototype, you would have to have licenses in Musielibyśmy mieć licencję w każdym kraju. all the countries and jurisdictions that you needed, but with cryptocurrency you don't. Ale z kryptowalutami tego nie potrzebujesz. So this is what it's going to. And so you're going to have, I to jest to, w którym miejscu, albo w którego kierunku idziemy. you know, your Oculus setup Oculus, który można używać, is going to also be a node. będzie nodą. Your phone will be a node. Twój telefon może być nodą. So when they say you'll own your data, it's Wtedy, kiedy mówisz, że ty masz swoje dane, ty tak naprawdę zachowujesz swoje dane dla siebie. Ty jesteś właścicielem swoich danych. not that you will own your data. You already own it. To nie to, że ty będziesz je nagle posiadał, ty je masz już w telefonie, już w swoim komputerze. To są twoje dane. But it's that it will be, this is how they're going to, that's the grift. Right. I to jest ten gryft. Why is this morally great and wonderful? Dlaczego to jest moralnie wspaniałe? Because you're going to be in control of your own data. And it's Bo będziesz z kontroli swoich danych. like, no, Facebook no longer has to manage my data. Nie, tak naprawdę Facebook nie będzie musiał już dalej używać tej całej infrastruktury. I tutaj pod pozorem wolności również się sprzedaje takie coś, że będziesz właścicielem swoich danych, ale co jest ważniejsze, to Facebook czy inne molochy nie będą musiały używać swoich już tyle serwerów. Oczywiście jakieś backupy by musiały tutaj być, inne rzeczy, ale by były to w dużo mniejszym stopniu. Facebook no longer have to pay for the hard drive space and all of Facebook już nie musi płacić za swoją infrastrukturę, za wszystkie te dyski twarde czy łącza. that for my data. You're utilizing my hard drive space that I bought, Wtedy mogą utylizować twoje miejsce. that I own. You no longer have to pay for your connections in the data center and your peering. No, you're using my broadband connection that Wtedy mogą używać moje łącze I internetowe, pay for. które ja zapłaciłem. My mobile connection that Moja mobilna, moje mobilne łącze. I pay for. And the efficiency is Facebook gets to keep that $6 billion in their I wtedy Facebook tak naprawdę ma te 6 miliardów czy 19 miliardów dolarów dla siebie. pocket. That's what's happening in Web3. To, co się właśnie zmieni w Web 3.0 And that's why Jack says, at i the to, co mówi Jack teraz, nie, ja. end of the day, it's this about profit and what VCs I to tak naprawdę jest profitem, are after, okay? gdzie VC na to i po to idą. Don't fall into that it's going to provide you some wonderful thing of freedom. Now, I nie myślę, czy to spowoduje, że będziesz wolnościowy. it very well can provide you that. Oczywiście również to może zrobić. But if people want that, they're going to have to utilize these protocols for themselves because what Ale wtedy musieliby tu utylizować te protokoły dla siebie. they have to understand is all Facebook servers that they have in those data centers, Ale musicie pamiętać o tym, że Facebook, serwery, które mają u siebie, czyli Meta, they run on Linux operating system. That's free. one używają również Linuxa, który jest darmowy. Yeah. You can use that. Ty możesz to używać. Yeah. Their streaming that they're doing,
nagrywają to, co robią, It's HLS. It's an albo bardziej open. It's an przesyłają. open pro. Jest to na otwartym protokole. You can download FFmpeg, which is a Możesz ściągnąć tą technologię free software. za darmo. You can do it yourself. Możesz to robić sam. Okay. IPFS, you can run your own node, but see, people are going to have to educate themselves. IPFS możesz to sam robić, ale wtedy byś musiał się doedukować, Do this żeby to robić. So if this they is want to be free. Jeżeli chcieliby być wolni. web.x, right? Where X Dlatego mieliśmy web.x również tutaj. Ale o czym chciałem powiedzieć? Czyli VC, czyli elita, Facebook, inni, chcieliby, żebyście wy byli serwerami, tak? A teraz porównajcie to do wizji Satoshiego. On już stworzył system w dniu pierwszym, gdzie mówił, że będzie lepszym systemem niż dzisiejsza technologia, gdzie chodziło o mikropłatności. Wtedy możecie się łączyć również ze swoich telefonów do systemu, który jest o wiele bardziej skalowalny niż Visa, niż dzisiaj na przykład mamy tutaj system bankowy, SWIFT. O wiele szybciej wykorzystywać to i jednostka może przechowywać nadal swoje dane. Nie musi być używana przez Facebooka, bo jest system, który zagraża systemowi, który jest obecny. Może dlatego tak szybko zmieniono kierunek, jeżeli chodzi o Bitcoina. Dlatego tutaj używamy jego wypowiedzi do zauważenia czegoś innego. is a variable. Correct. And this is my point where I said before, people ask me about, what do you see with the future of cryptocurrency? I said, in the future, I ludzie często mnie pytają, jaką widzę przyszłość kryptowalut. if you want freedom, Jeżeli chcemy wolności, you're going to need to be tech savvy. musisz być technologicznie przynajmniej średniakiem, albo przynajmniej wiedzieć, co robisz. Correct. And 100%. you will exist in different parts Bo będziesz tutaj tak naprawdę egzystować w innej części, of the world while you exist in the mainstream world. gdzie egzystujesz również w mainstreamowych mediach, czy w Matrixie, o. And that's what you're talking about. Now see, before I had the vision and you just gave me all the tech that makes it make sense. Wow. Widzisz, wcześniej miałem wizję, ale teraz dajesz mi te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w te lata, które dodają to wszystko do siebie. Okay, Well, so it's like this, Hotep. Like any technology, okay? I to działa w taki sposób. Każda technologia. Let's go back to fire again. Wróćmy do ognia. If it's a situation where you are, you're at the time when fire is being introduced Gdzie jesteś albo żyjesz w czasach, gdzie właśnie wynaleziono ogień. to human beings, you are going to be free and you are going to be better if you learn how to make fire. You I przecież będziesz o wiele lepszy, i jeżeli wiesz, jak używać ognia, teach your children how to make fire. You teach wtedy nauczasz swoje dzieci, jak to robić. your tribe how to make fire, and y'all use fire for I wszyscy używacie ognia. all the things that you can. You're going to be healthier because you can Będziesz zdrowszy, cook food. bo możesz ugotować jedzenie. You'll have a wider variety of a diet. Możesz mieć różną dietę. You'll be able to keep yourselves warm. You'll be able to Możesz ocieplić siebie i rodzinę. keep away predators. You'll be able to hunt with Też odrzucić różne zwierzęta, które mogłyby cię zaatakować. it. You'll be able to smelt metals with it. You'll be able to do Również przetapiać metale. all this. But there were definitely societies Ale były oczywiście społeczności wtedy, where that knowledge of fire gdzie ta wiedza o ogniu was kept by only a few. We była trzymana tylko przez niewielu. know this for a fact. Znamy to z faktów. The rest of the people were kept literally in the dark. Reszta społeczeństwa, czy ludzkości, bardziej dokładne słowo, była trzymana w ciemności. And if you ran afoul of the firekeepers, no fire for you, my friend. I jeżeli nie byłeś w tej elicie, nie ma dla ciebie ognia. Nie wiesz, jak to zrobić. No fire for you. And guess what? You get eaten by an animal. I wtedy możesz zostać zaatakowany przez zwierzęta. You can't cook your food. Nie możesz gotować swojego jedzenia. You can't stay warm. Nie możesz pozostać gdzieś tam ciepły w zimę, tak? Czyli ogrzać się. You freeze to death. Możesz zamarznąć. This is what it is. This is fire, folks. Dlaczego? Bo to jest właśnie to, co jest. Ogień. This is fire. And you have an opportunity right now I masz teraz szansę, właśnie teraz, to educate yourself on it. żeby edukować siebie. Or you could say no, but you should know that the people who want you to be a slave are spending their time focused. Albo
po prostu ludzie, którzy są po tej stronie bardziej niewolniczej, czyli będziecie się skupiać na tej niewolniczej stronie. This is so I hate the word democracy because democracy means mob rule, but I say this technology that you're talking about is the closest thing. Ta technologia, o której mówisz, to jest najbliższa rzecz to righteous democracy. Do prawdziwej demokracji. On nie lubi tego słowa demokracja, wcześniej powiedział, bo troszeczkę zostało nadużyte. As the people use the word. Tej prawdziwej demokracji. Nie demonokracji. Yeah, because you are in control. Bo wtedy ty jesteś w kontroli. Ty kontrolujesz swoje dane, kontrolujesz siebie i nie musisz być też niewolnikiem takiego Facebooka, YouTube'a, gdzie używają twojego serwera, a możesz użyć Bitcoina. Wystarczy wrócić do ery Satoshiego i zapoznać się z cytatami Satoshiego. Może wtedy komuś nagle się zda sytuacja taka, że Satoshi wiedział więcej niż deweloperzy, którzy potem zmienili kierunek delikatnie, jak wszyscy dzisiaj wiemy, i to jest okej. Dlatego mamy nadal szansę, żeby obserwować te wszystkie projekty w świecie krypto, bitcoiny i po prostu odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym kierunku pójdziemy, jeżeli chodzi o Web 3.0. And you don't have to be dominated by, if you don't like it, go to web.y. Jeżeli nie lubisz, idziesz na web, cokolwiek. Exactly. Go to web.z. And you and your community can go there. And that's what's going to happen, especially with us who have to use code words for all these censorship. I te wszystkie rzeczy, które tutaj się mogą wydarzyć. Sprawdzę, czy coś jeszcze jest. Okej, wydaje mi się, że tutaj już zakończymy. Także dziwi mnie akurat jeden fakt, że ostatnio Jerząbek dodał również narrację na kolejną hostę i nie pojawiło się tam Web 3.0 w tym wszystkim, co tutaj jest. Ale przynajmniej jakaś skalowalność się zaczęła wyświetlać w głowach. Także może Web 3.0 warto również dodać. Może dlatego, że projekty, w które wierzy akurat Jerząbek, nie są na tyle skalowalne, żeby obsłużyć Web 3.0. Tego nie wiem. Wracając może do tego, o czym mówiłem, czyli Cbdc. Tak jak mówił Cyprian, tak jak on mówił tutaj, mamy dwie strony medalu. Dobrą i złą. Dlatego, że nadal wierzę w dobro w tym świecie. Zawsze siedzę na płocie i obserwuję dwie strony. Dziwi mnie fakt, że wszyscy influencerzy nagle mówią o Cbdc jako tylko tej stronie złej. Jeżeli chodzi o te wszystkie fakty, które mamy dzisiaj, oczywiście mają rację. Jeżeli globaliści będą nami rządzić, jeżeli będziemy dalej szli w tym kierunku, w którym idziemy i polecać Chiny jako piedestał tego, co się wydarzy na tym świecie, no to pójdziemy w tym kierunku. Ale tak jak mówiłem wcześniej, czemu nie wrócić do tego, co zaczęliśmy tutaj w 2018-2019 roku robić i szukać nowego systemu, który zastąpiłby obecny w technologii blockchain. O tym wtedy mówiliśmy w 2018-2019. Coś, co wyprze SWIFT. Coś, co wyprze właśnie te rzeczy. Jak ja widzę Cbdc, bardziej to by już nie musiało się tak nazywać, bo to słowo zostało tak zniesmaczone przez dzisiejsze wydarzenia, że pewnie inaczej by to musiało się nazywać, ale po pierwsze, byśmy musieli wrócić do parytetu złota. I naszym światem musieliby zacząć rządzić dobrzy ludzie. Dobry król. Byli tacy. W historii, z Biblii znamy dobry, zły król. Technologię można wykorzystać pod względem dobrym i złym. Jeżeli mamy technologię, która gdzieś może zastąpić SWIFT i dzięki temu, że przejdziemy na parytet złota z powrotem i może mniej tej bankowości będzie, a nie wygrają globaliści, tylko powiedzmy dla niektórych to jest dobra strona globalistów. Inni uważają, że zła strona. I nie powiedzą, że ci, którzy wierzą w swój kraj, w swoją historię, w swoją flagę, w swoją konstytucję, to może warto by wymienić system ten, który jest, który by
był na publicznym ledgerze, który by był skalowalny. Ale nie byłby Cbdc, dlatego że to słowo zostało wypatrzone, a wtedy dzięki temu, że jest publiczny, możemy bardzo szybko wyczaić korupcję, która się dzieje również w rządzie. Pytanie pozostaje, który rząd bardziej by zaimplementował taki publiczny serwer? Dzisiejszy, który rządzi większością krajów? Czy ten, który by nagle zaczął doceniać konstytucję? Nie porównuję tutaj konstytucji w Polsce do Stanów Zjednoczonych, która jest broniona na lewo i prawo ostatnio, która została nadszarpnięta przez ostatnie wydarzenia, ale w momencie, kiedy już dochodzi do Sądu Najwyższego, tu już cofają się te wszystkie projekty, czy bardziej ustawy, które zostały wprowadzone podczas ostatniej rzeczy, czy to COVID-a, który się wydarzył, czy nie. Bo tego broni konstytucja. Jeżeli powstanie taki rząd, który broni konstytucji, a nie wypacza ją co chwilę, to uważam, że ta technologia nadal ma rację bytu. Bo jesteśmy nadal w Swiftie, który ma, 40 lat? Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to jest system, który jest stary, przestarzały. Powinien być system, który może nawet federalna mogłaby tutaj gdzieś pójść w lewo i w prawo i zrobić tak, jak to było jeszcze kiedyś, 200-300 lat temu, gdzie nie było bardziej 200, 100, nawet ponad 100, nie było federalnej rezerwy. Pytanie, czy to będzie w taki sposób wprowadzone. Tego nie wiem. Ale zawsze patrzę na dwie strony. I tutaj, jeżeli chodzi o influencerów, okej, zgadzam się. Jeżeli chodzi o taką narrację. Ale jeżeli tylko widzę złą stronę płotu, jeżeli będzie dobra, powrót do parytetu i może wygrana tych, którzy bardziej szanują konstytucję niż tych, którzy nie szanują, to dlaczego by takiej technologii nie wykorzystać? I wtedy moglibyśmy również podpatrzyć to, co robią ci u góry. Z drugiej strony potrzebujemy systemu szybszego, a o ten system walczyliśmy w 2018-2019 roku, gdzie jedni weszli w XRP, inni powiedzieli coś innego o innych projektach, inni o jeszcze innych projektach, a Satoshi coś stworzył w 2008 roku. Pytanie, czy poszliśmy tym torem? Nie mnie oceniać. Ja też się mogę mylić. Tylko ja zawsze przedstawiam to, co czuję, a nie to, co chciałbym, powiedzmy, gdzieś tutaj wykrzywić na swoich audycjach albo nie dotykać tego, bo to jest w tym momencie niepopularne. Wiecie. Nie będziemy o tym omawiać, bo to jest delikatny temat tabu. Ale jak już będzie popularne, na przykład, że Trump jest fajny, 3 lata później, to już będę, no to jest tak, albo Unia Europejska to jednak poszła za bardzo w lewo. Teraz tak. Czemu nie mówić o tym w momencie, kiedy zauważamy to? Albo może u niektórych niewiedza nie pozwala na to, żeby nie widzieć tego, kiedy to się wydarzyło. Tutaj też oddaję hołd, bo może tak być. Także nie chciałbym nikogo w tym przypadku oceniać. Dlaczego tak trudno ludziom uwierzyć dzisiaj w drugą stronę? Jeżeli przez tyle lat oglądamy jedne media, które atakują nas tylko i wyłącznie strachem i tym, co się dzieje, a nie przedstawiając drugiej strony, to widzimy tylko jedno. Druga strona gdzieś, powiedzmy, znika. Mimo tego, że za kulisami właśnie się odbywa walka pomiędzy dobrem a złem. I tak to tutaj bym chciał pozostawić. Polecam ostatnie 2 odcinki od Balt TV, jeżeli chodzi o Ilona Muska, co tam chce stworzyć na tej platformie. Daję mu kredyt zaufania. Zobaczymy, jak to się wydarzy, jeżeli chodzi o tą jego sprawę, bo ostatnio uwidocznił wiele rzeczy, które Twitter robił jeszcze do niedawna. I może warto czasami wyłączyć telewizor i wejść na alternatywne media, żeby posłuchać drugiej strony, tylko po to, żeby albo wrócić do swoich mediów, można powiedzieć, to są teorie spiskowe, albo po to, żeby również zrozumieć tą drugą stronę. Niekoniecznie przyklaskiwać im, tak? Więc dlatego Cbdc widzę troszeczkę w innych kolorach, a na pewno nie z tą nazwą. Została ona zjedzona przez zły smak, który wprowadziły te podmioty, które dzisiaj, przynajmniej do dzisiaj, jeszcze rządzą na tym świecie. Dobra, tyle chciałem wam pozostawić. To jest chyba najważniejsza audycja, którą przetłumaczyłem w swoim życiu i zobaczymy, jak to się potoczy. Ja nie wiem, ja nie mam przyszłości przed sobą, ale kibicuję tym, którym jest bliższe moje sumienie. Mimo to, że niektórzy wierzą tylko i wyłącznie w utopię,
albo powiedzą, że to jest utopia. To, o czym tutaj teraz mówię. Dlatego, tak jak powiedziałem ostatnio, ustawiam zegar i liczę. Tylko czas. Nawet mnie nie interesują dzisiaj odpowiedzi. Słucham każdego. Jeżeli mam czas na influencerów, polecam również słuchać każdego. Przez was. Bo wtedy macie całość, a nie tylko część jednego influencera, który mówi tylko o tym, że wszystko będzie dobrze, a drugi mówi tylko o tym, że wszystko będzie źle. I najczęściej jedna słucha tych, a druga słucha tamtego. I tutaj nie ma połączenia pomostu, tego płotu, który może zrewolucjonizować twoje myślenie. Życzę wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.